Witajcie moi mili, ciekawy, wygodny, fajny sedanik w rozsądnej cenie. Peugeot 407 z oferty Auto Comfort spod Szczecina z Morzyczyna. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Cóż to takiego jest? A no kurczę, niebagatelny sedan z 2-litrową benzynką pod maską, wolno ssącą, z instalacją gazową, z automatyczną skrzynią biegów. Aktualnie są to mega tanie samochody i myślę, że jest to w segmencie D. Ciekawa bardzo alternatywa. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy na próbę autostradową. No 407 u mnie na kanale jeszcze nie było. W zasadzie to dziś pierwszy raz jechałem przed chwilą 407 i powiem wam, patrząc z perspektywy ceny, naprawdę sporo ten samochód oferuje. Peugeot 407 produkowane było od 2004 do 2011 roku. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 2006 roku. Jest to przedlift. Nadwozie, jak widzicie, sedan, ale były też 407 Coupe oraz SW, czy tam kombi. Wiecie, jak zwał, tak zwał. Czy to rodzaj nadwozia, czy to nazwa modelu z dupką po prostu większą. Mordeczkę to każdy Peugeot 407 ma większą, no. A już jak przeszliśmy do wyglądu zewnętrznego, ja pierniczę, jaki tutaj jest długi zwis przedni, to jest coś niesamowitego. Z pewnością, gdy jeździmy po mieście, no to trzeba tutaj trochę uważać, żeby nawet tablicy nie zgubić o jakiś krawężnik. Ale tak maszyna wygląda całkiem spoko, inaczej zupełnie niż konkurencja. Gdy spojrzymy na 407, od razu widzimy, że jest to Peugeot. Nie Audi, nie BMW, nie Mercedes, nie Volkswagen, nie Skoda. Peugeot. Olbrzymi przedni zderzak, olbrzymie przednie reflektory, olbrzymi przedni grill, który nie jest fejkowy, ale jak na tamte czasy naprawdę duży grill. No szczerze, często widujemy te samochody na naszych polskich drogach. Są one dość lubiane, myślę, że są, okaże się w dziale komentarzy przecież, co tutaj jest nie tak, wszystko zawsze jest nie tak. Boże, tak jak ostatnio była A6 C8, nie. Wygląd nie tak, wnętrze nie tak, zegary czy tablety nie tak, nawet oznaczenie też nie tak, silnik nie tak, skrzynia nie, wszystko jest źle, a tych samochodów przecież dużo jeździ takich A6 i jakoś ludzie je sobie chwalą. Peugeot 407 też chwalą, no wiecie. Nie dość, że patrzymy z perspektywy ceny, co ten wóz oferuje, to też spoko nawet wygląda. Mi się osobiście chyba najbardziej SW wersja podoba, jest taka, nie wiem, jak na kombi, no to wygląda naprawdę tak ekstrawagancko, chociaż tutaj też jest dość indywidualny projekt. Dużo ciekawych przetłoczeń, przełamań, jak widzicie czujniki tutaj mamy cofania. Otwórzmy sobie bagażnik. No, w bagażniku mamy koło zapasowe, no i mój plecaczek, no bo przecież tutaj jest też butla z gazem, auto ma instalację gazową. Bagażnik ma pojemność 407 litrów, no ale tak na pierwszy rzut oka, jak tutaj by zajrzeć, wydawałoby się, że jest trochę więcej, tak z 450, no ale jest tak, tyle jest wpisane, ja tutaj nie będę robił pomiarów. Dostęp do bagażnika jest całkiem spoko, fajnie, że tutaj ramiona nie wchodzą nam w przestrzeń bagażową, zamykamy, lecimy dalej, no, zobaczymy. Nie, całkiem ok. Bardzo delikatnie to wszystko chodzi. Tutaj miękko bardzo, tu miękko, tu w ogóle oznaczenie poducha powietrzna. Tutaj już dół jest twardy, schowek też jest twardy. No i tutaj takie dekory. Ogólnie muszę przyznać, mamy tutaj sporo poduszek powietrznych, no bo przednie, boczne, tylne, boczne. Mamy tutaj kurtyny nawet. Zobaczę później, czy jest kolanowa poduszka tutaj. Roletki, proszę, oryginalne roletki. I przestrzeń pasażerska z tyłu. Kurczę, czy dwumetrowiec za dwumetrowcem się tutaj zmieści. Tutaj, żeby nie było, też jest roletka, tylko nie wyciągnięta. Tak, tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrolhead. No troszeczkę jest tutaj rozkrok, raczej tutaj nóg za fotel nie włożę, jakbym sam za sobą siedział, no 198 cm wzrostu. Na głowę trochę też dotykam włosami. To jest tylko moja wina, nie samochodu, że jestem taki wysoki. Tapicereczka w takie fale Dunaju, podłokietnik. Tutaj jeszcze coś rozkładane nawet. Zaraz zobaczmy. Tak jest. Uchwyty na kubeczki. Tutaj też schowek, Nawiewy dla pasażerów z tyłu, wejście 12V i przestrzeń pasażerska z przodu. Jakoś kurczę, nie wiem, 307 chyba miała podobne wnętrze, ale 607 już inaczej. Ale jakoś od razu widać, że jest to Peugeot wewnątrz. Jest tutaj zdecydowanie jakiś projekt. Zobaczcie, tutaj idzie ta konsola, tutaj się rozchodzi. Trochę to wygląda jak takie nałożone po prostu może stringi na przykład, czy coś takiego. I tutaj jest daszek. No nie wiem, czy tak miało być to odebrane przez kogoś, ale tak mi się kojarzy jakoś. No też delikatnie się zamykają. Lekki mechaniczny dźwięk, ale tutaj blaszanego, żadnych takich doznań wokalnych blaszanych nie ma. Boczek drzwiowy z przodu. Tak jest, tutaj też twardo. Tu
Kurde, podłokietniki mogłyby mieć troszeczkę więcej tej gąbeczki, ale są miękkie. Tu jest miękko, miękko. Foteliska całkiem obszerne. Czy miękkie? Nie takie do końca, nie są aż takie super miękkie. Tutaj jest bardzo miękkie, tu jest poducha, ale tutaj tak mięsiście. Wiecie, w Citroenach przeważnie zawsze wszystko jest mięciutko, a w Peugeotach to tak różnie bywa. Niedawno były na kanale dwie 607, no to też kurczę, jedna była sztywniejsza, druga już pływała fajnie po francusku, tak różnie. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead, poprawna pozycja za kierownicą zajęta. Bardzo tutaj muszę pochwalić zakres regulacji kierownicy w dwóch płaszczyznach, ale zakres jest całkiem spory. Maro tutaj podziwia 407. Też możecie popodziwiać, możecie sobie kupić ten egzemplarz, proszę bardzo. Dobra, może odpalimy. Kielesa tutaj nie ma, pełna kontrola przecież. Chociaż nie jest to auto pełnej takiej 100% kontroli, bo zobaczcie, widok z perspektywy kierowcy. Widoczność, za wyjątkiem tych słupków przednich, które po prostu są bardzo tutaj poziome takie wręcz, no to jest całkiem spoko, no to jest jedyna taka uwaga. Ale okno osobne nawet tutaj, proszę, pewnie tak zrobione, żeby tutaj się mogło zamknąć, bo jak było takie długie, no to było ciężko. Kierownica bez żadnych podcięć, bez żadnych udziwnień, chociaż tutaj lekkie takie są, skórzana, bicepsiki małe marniutkie, liczniki też bardzo schludne, proste, po środku taki oto monochromatyczny wyświetlacz, podświetlony bursztynowo, trochę jak w BMW, tarcze białe, prędkościomierz do 260 km/h, ładna jest ta czcionka, temperatura oleju i po drugiej stronie temperatura płynu chłodniczego. Brawo Peugeot, można, BMW E60 z 2006 roku nie miała ani tego, chyba że się w jakieś menu weszło. Tutaj proszę, pełno fizycznych przycisków. Sprawa wygląda tak, że to jest panel klimatyzacji, ja nie wiem jak tutaj klimatyzację się wyłącza. No kurczę, jakoś nie wiem, może to jest jakiś przycisk, ale no nie wiem, to jest jedyne wyłączenie dla mnie klimatyzacji. Off. I tak pewnie będę mierzył raceboxem. Czy to może na próbę też tak skoczymy, zobaczymy, bo zaraz jak tutaj włączam nawiew, kurczę, słyszę cyknięcie i się włącza klima. Obsługa radia, telefonu, trip, no to komputer pokładowy, DAR to można wyłączyć, ESP, kieptaca, proszę, D, plus, minus, Parktronic już się odezwał. Tryby pracy skrzyni biegów, no to po prostu jest D, to jest pierwszy tryb, S sportowy to jest drugi i tutaj zimowy trzeci, uchwyt na kubek, ręczny normalny, podłokietnik, tutaj schowek, od razu wejście do komputera jak na wierzchu jest, ojejku, ale fajnie, spoko, no. Typowo francuski manewr, obsługa radia taką manetką. Na początku tak myślałem, kurczę, wygląda to tak trochę frajersko, szczerze mówiąc, ale korzysta się z tego naprawdę spoko, wygodne. Deska rozdzielcza, no sporo tutaj różnych nawiewów, czy to tutaj w podszybiu, na środku, o. Komputer pokładowy, w ogóle zużycie paliwa z 10 000 km 8,4 litra tutaj wskazuje, 46 prędkość średnia, czyli tryb mieszany, no to zdyszkę gazu sobie wciąga. Otwórzmy jeszcze schowek, aż mięciutko opada, ale to jest twarde. Wnęka już jest mięciutka, fajnie. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Szczerze mówiąc nie wiem, czy tutaj jest airbag na kolana, ale chyba nie ma. Tutaj natomiast jest jeszcze, taki schowek. To jest przejścióweczka, wiadomo do czego, do gaziutka. O, tutaj pstryczek, elektryczek, BRC. Pod maską, tak jak mówiłem na początku filmu, wolno ssąca 2-litrowa benzynka. Jak dobrze pamiętam, jest to 16-zaworówka, 140 koni mechanicznych oraz 200 Nm. Instalacja w takim Peugeocie odnajduje się naprawdę dobrze. Skrzynia biegów jeszcze 4-stopniowa ZF, także taka staromodna. Chyba w poliftach był już iSyn 6-stopniowy, ale taki ZF chyba będzie solidniejszy, mimo iż tutaj obroty troszkę wyższe będą, jak będziemy jechać na trasie. No i wiadomo, mniej przełożeń, no. Auto ma prawie 4,7 metra długości, masa bez instalacji gazowej to 1521 kg taki Peugeotik. Troszeczkę waży ten samochód. Przyspieszenie do pierwszej setki 10,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 207 km na godzinę. I dobra, myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Bujniemy troszeczkę Peugeotinę. Jest chłodno, ale ładna pogoda. A pojedziemy sobie na benzynce, nie na gaziutku. Na gaziutku to ekonomicznie się jeździ, a nie sportowo.
Dobra, palimy bestię. Dzisiaj bez soundchecku, no bo tutaj nie ma porobionego wydechu. Normalny samochód. Kurczę, znalazłem, jak tutaj klimatyzację się wyłącza. Trzeba w klim wejść. Nie climate, tylko klim. I OK nacisnąć. Bardzo nieintuicyjne, ale jak wpadłem na to, no to spoko. Dobra, dzisiaj sobie stąd zaczniemy. No, tędy przejedziemy. No właśnie, jeszcze zużycie paliwa. A nie kasujemy tego długodystansowego 8,4. O, jest OK. 8,4 z 10 tysięcy kilometrów ja pojedziałem. Ogólnie to może być z jakiegoś większego dystansu, tylko Peugeot. W 508 też to było, że po prostu pokazuje max 10 tysięcy kilometrów, no i dzida. O, nawet na sport nie dam S. Ale szczerze nie wiem, czy to coś zmienia, jeśli chodzi o zmiany biegów i tak dalej. Tutaj ogólnie jak będziemy jechać sobie, no nie wiem, niższymi, raz będziemy przyspieszać, raz odpuszczać, to po prostu skrzynia będzie nam silnik na wyższych obrotach trzymała. O, auto będzie chętniej reagowało na kickdown, no na przykład, no nie wiem, nie, teraz nie, bo zaraz ograniczenie, dobra. No widzę 407, za nami też jedzie, chyba poliftowa. Też na próbę. Ściągnąłem kamerę, bo rękaw. Dzisiaj będziemy mieli w stronę Berlina trochę wiatr w plecy. Czy takie Peugeot jest przypałowe? Raczej nie. Wątpię. Zdziwiłbym się, jakby nas zatrzymali. No nie, nie było przypału. Pani z karabinem stała. Kurczę. Ale francuskie natarcie. Przed nami Citroën C4 Picasso. Za nami 407. Coś tam jeszcze. Nie, tam już Golfik jedzie. I przed nami też Caddy. No i dobra, będzie tu 100-200. Chyba ciężko. Ciśniemy. No tak ambitnie sobie radzi ten samochód, muszę przyznać. Myślałem, że będzie wolniejszy ze względu na tą 4-stopniową skrzynię biegów automatyczną. No i dobra, tutaj nie poświrujemy do drugiego wiaduktu raczej. No nie, mistrzowie lewego pasa. To był mistrz lewego pasa. A, takie profilaktyczne bujnięcie, powiedzmy. 170 to tak z odpuszczaniem. Oczywiście jedziemy na benzynce. No i dobra, nie ma co tutaj cisnąć. Może sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. 182 jak na razie było. To 140 km na godzinę. Oj, wysokie tutaj są obroty, ale tak myślałem, że właśnie tak może tutaj być. Ta skrzynia to jeszcze chyba takie lata 90. hashtag. To prawie 4000 obrotów, tak 3860, ale generalnie uważam, że 100-200 można tutaj mierzyć. Nie, nawet, no jest nawet. Tylko na benzynie jedziemy, nie? 120, no to mamy 3000, momencik, 3306 obrotów, 100 km na godzinę, mamy 1786. Czytałem w dziale komentarzy, że jak ma się, powiedzmy, dwa silniki, jeden ma 140 koni i drugi 140 koni, ale jeden będzie 1.2 turbo, a drugi 2.0 bez turbiny wolnosący, to ten wolnosący lepiej załadowany podjedzie pod górę. Jest to ekstremalnie ciekawa teoria, bardzo mi się ona podoba. Bardzo jest super. Tym bardziej, że te 1.2 turbo mogłoby mieć troszeczkę więcej newtonometrów niż taka wolnosąca 2.0 benzyna. No i przecież te newty są dostępne w niższym zakresie, ale jak tak w komentarzach ktoś pisze, to pewnie tak na bank jest. Nie no, ale wiecie, takiego wolnossaka, no za to można sobie zagazować. Aż też są uturbione jednostki, które można gazować, no ale tutaj raczej uturbione to były diesle 407. No. O, na odcinku specjalnym to chyba będzie więcej niż 207, o ile się nam nie skończy skrzynia. No i dobra, dajmy Peugeotcikowi odpocząć. Tutaj jest troszkę większy ruch. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, 11,7 litra. No ale mierzyliśmy prędkości obrotowe. Wiecie co, zmierzymy sobie tutaj 100-200. Teraz będzie troszkę pod górę, później troszkę z góry.
No, trójeczka tutaj jest długa. Jak manualne biegi sobie tutaj wrzucimy, sekwencyjną zmianę, jakby tak nazwijmy. M3, M4, tak się pokazuje. Dobra. Trochę to trwa, ale myślę, że będzie. No, dajesz Peugeotina. Nasz ty francuski Rzezimieszku. No, 9 i jest 2,47 sekund, proszę Państwa, 0,6% z górki. Dobra, i tutaj zwolnię lekko. Za chwilkę odcinek specjalny i no, że to będzie ostatnie bujnięcie, no bo pod wiatr przecież nie będziemy tutaj próbować. Jak jest możliwość jechać z wiatrem czy pod wiatr, no to ja wybieram z wiatrem. Nie wiem jak wy. Tu będzie tak w miarę równo. O nie! O nie! Wyprzedzają się ciężarówki. Cisnę, może? Tak, zdążyły się wyprzedzić. Ale osobóweczka. Nie, w dzisiejszym filmie BMA 6 jest dla nas za wolna, przyblokowała nas troszeczkę. Ale nie jej wina. O, 6 Grand Coupe była ostatnio na kanale. Dobra, spróbujmy jeszcze. Może coś jeszcze z tego będzie. Nawet nie korzystam tutaj z cienia aerodynamicznego. Te 207, żeby tutaj uzyskać chociaż. No. 211. Kolejna BMA 6 pojechała. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Mój wynik, moja deklaracja z mojej próby autostradowej według moich dziwnych takich norm to 211 km na godzinę według GPS-u. Dobra, dziabniemy sobie tutaj jeszcze soundcheck. No tu już zrobimy soundcheck. Normalnie, no czterodrzwiowa limuzyna, czterodrzwiowy silnik chciałem powiedzieć. Czterocylindrowa wolnossąca benzyna, no, seryjna. Rozsądny sedanik w rozsądnej cenie, no trochę wysokie tutaj są obroty, jak tak na trasę sobie ciśniemy, ale wiecie, no nie będziemy tutaj pałować też przecież takiego samochodu ciągle 180-190 km na godzinę. Jest takie 120-130 puścić radyjko. Tak się w ogóle tutaj trochę ciekawie siedzi, tak patrząc na nogi. Trochę jakbyśmy, jak taki milf siedzący na klatce schodowej o 3 w nocy albo w saunie. Myślę, że to też bardzo interesująca uwaga. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się!